OpenBike, czyli prototyp małego, składanego elektrycznego mikroskutera. Jest rozpowszechniony na zasadzie open hardware oraz ma otwartą architekturę. Oznacza to, że możecie go dostosować do swoich potrzeb oraz wykorzystać komponenty, które najbardziej odpowiadają Waszym wymaganiom. Można wykorzystać np. koła o innych rozmiarach, silnik o innej mocy oraz sposób jego montażu z przodu lub z tyłu pojazdu. Mocowanie siodełka jest przystosowane do standardowych rozstawów, więc bez problemu możecie zastosować dowolny model. Możecie wykorzystać dowolny sterownik czy baterię odpowiedniej pojemności dopasowanej do zasięgów, jakie chcecie uzyskać. Całą ramę da się łatwo adaptować do różnych zmian, które przyjdą Wam do głowy. Zwróćcie uwagę, że w tego typu projektach kluczowe jest dostosowanie proporcji pojazdu, tak aby nie był on ani za duży, ani za mały, a pozycja, jaką zajmujemy za kierownicą, była jak najbardziej komfortowa. Więc jeżeli chcielibyście sami dopracować te rozmiary, to musicie poświęcić na to sporo czasu i wykonać wiele prób. Jeżeli chcecie więc iść na skróty, to już to za Was zrobiłem. Teraz każdy może skorzystać z mojej pracy i zbudować swój pojazd w oparciu o udostępnioną dokumentację. Możecie wprowadzać swoje ulepszenia i modyfikacje. Jeżeli macie ochotę, możecie dzielić się swoimi rozwiązaniami z całą społecznością. Główne wymagania projektu były następujące. Pojazd miał być mały i lekki, materiały musiały być więc lekkie, ale przy tym odpowiednio wytrzymałe, tak aby wytrzymywać wagę kierowcy nawet podczas dynamicznych obciążeń. Tutaj wybór padł na ramę z rur aluminiowych. Zostały odpowiednio dobrane grubości rur oraz ich średnice. Wykonywałem testy obciążenia oraz symulacje numeryczne, tak aby znaleźć kompromis między wagą a wytrzymałością. Kształt ramy również nie jest przypadkowy i mimo iż nie jest najpiękniejszy, to jest praktyczny i zapewnia on odpowiednie przenoszenie obciążeń tak, aby żaden z komponentów nie był nadmiernie obciążony. Oczywiście można jeszcze zoptymalizować konstrukcję, jeżeli sięgniemy po stopy aluminium stosowane w lotnictwie. W tej konstrukcji zostały jednak zastosowane standardowe stopy dostępne w wielu sklepach, czyli stopy PA38. Kluczowe elementy łączące, które przenoszą znaczne obciążenia, są wykonywane ze stali S235. Docelowo możemy poeksperymentować z innymi stopami, np. stopami aluminium lotniczego. Spróbujemy również pobawić się drukiem 3D z termoplastów domieszkowanych włóknami węglowymi. Gdyby okazało się wystarczająco wytrzymałe, można by jeszcze znacząco zmniejszyć wagę pojazdu z obecnych 11,5 kg. Kolejne wymaganie jest takie, że pojazd miał być składany. Okazuje się, że jest to spore wyzwanie, które generuje sporo problemów. Po pierwsze, trzeba zaprojektować, gdzie ma być element składający i jak będzie on wyglądał. Od tego będzie również zależeć, czy możemy wykorzystać jakiś standardowy komponent dostępny na rynku, czy musimy projektować własny. Powiem od razu, że ze standardowymi są jednak kłopoty i z reguły trzeba konstruować własne rozwiązania. Połączenie składane niesie ze sobą również jeden bardzo istotny problem. Tracimy sztywność ramy oraz mogą na nim pojawiać się luzy. Z tym też trzeba umieć sobie jakoś poradzić. Jeżeli więc nie potrzebujecie składanych pojazdów, nie róbcie tego, zaoszczędzicie sobie sporo pracy. Następne wymaganie mówiące o tym, że pojazd powinien mieć taką konstrukcję, aby każdy mógł go wykonać bez żadnych specjalistycznych narzędzi, np. spawarek, migomatów i tym podobnych. Jest ono dosyć istotne, bo nie każdy ma takie urządzenia i nie każdy potrafi z nich korzystać. Co więcej, są to operacje raczej czasochłonne, a to generuje koszty. W tej konstrukcji zastosowane więc zostały tylko połączenia skręcane. Nie są one idealne, bo każde takie połączenie, aby dało się zrealizować, musi posiadać pewien luz, chociażby po to, aby dało się bez problemu włożyć śrubę. Oznacza to, że cierpi na tym sztywność konstrukcji. Można oczywiście skręcać mocniej, ale w przypadku rur aluminiowych mamy pewne ograniczenia. Nie chcemy zdeformować rur podczas skręcania. Pod uwagę należy wziąć również fakt, że śruby to dodatkowa waga, którą chcieliśmy przecież minimalizować. Dzięki takim połączeniom możemy jednak wysłać komplet takich części do jakiejś małej wioski w Afryce i tam każdy będzie w stanie to złożyć. Ostatnie wymaganie to takie, że wszystkie niestandardowe części powinny być wykonane najtańszymi, najbardziej dostępnymi technologiami. Niestandardowe mam tu na myśli np. wszystkie elementy łączne, elementy mechanizmu składania i tym podobne. Tutaj wybór padł na druk 3D oraz cięcie laserowe. Elementy z druku 3D bez problemu wszędzie zamówicie za bardzo nieduże pieniądze, a pewnie część z Was ma też takie drukarki w domu. Cięcie laserowe również jest przystępne cenowo, a usługi są łatwo dostępne. Można też całkiem zrezygnować z cięcia laserowego i każdą blachę wyciąć i nawiercić samemu. Cięcie laserowe zostało zastosowane do blach stalowych. Docelowo również wszystkie rury aluminiowe powinny być cięte laserem. Ułatwi to cały proces składania i montażu. Tym bardziej, że wiercenie w rurach nie zawsze jest łatwe bez dobrego sprzętu. Druk 3D został zastosowany przy elementach łącznych, np. na rurach, przy siodełku, przy elemencie składania, jak również przy baterii, przy całości jej obudowy oraz w środku przy koszyczkach do ogniw.
To chyba już wszystko, jeżeli chodzi o ogólny opis. W następnych filmach omówię poszczególne komponenty, jak zostały zrobione oraz co w nich można jeszcze poprawić.